Cześć i czołgiem, czas na styczniowe gadżety ze sklepu Milward. Pierwszą rzeczą w dzisiejszym zestawieniu jest ten oto sweter. Jest to sweter wykonany na wzór swetrów armii austriackiej. Produkcja Milteka, ale co ciekawe, to nie są jakieś badziewne materiały. To jest sweter w całości wełniany. Ma to oczywiście swoje plusy, kilka minusów, kilka? Nawet nie wiem czy kilka. No niektórych wełna taka naturalna potrafi gryźć. Mnie nie gryzie, szczególnie jeżeli ubiorę ją tak jak w ten sposób jak dzisiaj. Czyli nie dość, że mam bawełniany podkoszulek, no to jeszcze na tę koszulkę ubrałem koszulę flanelową. Ona ma długie rękawy, więc nic mnie tutaj nie gryzie, no bo sweter nie przylega bezpośrednio do ciała. Przylega bezpośrednio tutaj, w kołnierzu, ale co ciekawe, nic mnie tu nie gryzie, a specjalnie dzisiaj też ubrałem tylko ten sweter, żadnej kurtki, żeby sprawdzić, na ile rzeczywiście efektywny jest taki sweter wełniany, gruby. Czy jeżeli ubiorę te 3 warstwy, czyli bawełniana koszulka, koszula flanelowa i taki właśnie gruby wełniany sweter, czy ja muszę ubierać kurtkę koniecznie? Okazuje się, że wcale nie. A popatrzcie, nie wiem czy to widać tutaj na tym ujęciu, ale jeszcze wciąż zalega śnieg. Mamy temperaturę oscylującą wokół zera, a więc jest zimno, a ja wcale nie marznę. Nie mam kurtki na sobie, która krępowałaby moje ruchy. Kołnierz mam wywinięty jak widać, ale co jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ja go sobie mogę postawić i sięga naprawdę wysoko. Popatrzcie, mam chroniony tutaj cały kark. Tętnice szyjne są chronione, a więc to ciepło ucieka z mojego organizmu dużo dłużej, bo co ciekawe, no żadna odzież nas tak naprawdę nie grzeje. To nie jest tak, że gruby wełniany sweter nas grzeje, dogrzewa. On jest tylko izolatorem, tak więc to my rozgrzewamy sami siebie, nasz metabolizm to sprawia i teraz zadaniem odzieży właśnie tego swetra jest to, żeby to ciepło z nas uciekało jak najwolniej. Taki sweter trzyma ciepło przy naszym ciele. Jeżeli wystarczyłyby wełniane swetry, to nikt by nie produkował sztywnych, krępujących ruchy kurtek, prawda? No to jest logiczne. Zatem po co te kurtki? A no właśnie, kurtki są po to, że kiedy zawieje ten wiatr silny, no to on, taki sweter, przewieje. Ja to przetestowałem nawet na podstawie tego swetra przed chwilą, bo jechałem tutaj na rowerze do lasu i właśnie kiedy ten pęd powietrza poczułem, no było to wyraźne, że powietrze przenika przez ten sweter, wychładza mnie. Natomiast jeżeli wiatr nie wieje, ten sweter jest wystarczający, więc na wiatr kurtka, na deszcz również kurtka, no bo przecież sweter wełniany, mimo że zachowuje jakieś tam właściwości izolacyjne, kiedy jest mokry, no to jednak tę wilgoć chłonie. Na pewno nie będzie nam z tym komfortowo, na pewno po czasie się wychłodzimy. Więc kurtka na deszcz, kurtka na wiatr, natomiast jeżeli są takie warunki, a potrzebujemy wygody dłużej, no to jak najbardziej taki sweter wystarczy. To jest sweter wełniany i jedyne wstawki tutaj bawełniane to są te wzmocnienia na barkach. Tutaj są też wzmocnienia na łokciach. No i tyle. Co tutaj się dużo rozpisywać na temat tego swetra. No on niestety swoje kosztuje. Każda odzież w pełni wełniana musi kosztować, niestety. Natomiast jak na odzież wełnianą nie jest aż tak drogie, jak mogłoby się wydawać. Ja tutaj nie będę podawał cen, bo robiłem to wcześniej, ale to nie ma sensu, bo te ceny się cały czas zmieniają. Zobaczcie, linki są oczywiście pod filmem, tam możecie zobaczyć jaka jest cena tego swetra, poznać szczegóły, dowiedzieć się jak jest on dokładnie skonstruowany, chociaż myślę, że o wszystkim istotnym powiedziałem. Tak więc taki oto sweter wełniany dla wszystkich bushcrafterów, którzy lubią po pierwsze naturalne rzeczy, a po drugie taki bushcraft w stylu, no w dawnym stylu, prawda? Kiedyś się tylko swetry takie grube ubierało, nie było żadnych chociażby polarów teraz popularnych. No dobra, ale żeby za dużo nie mówić o jednej rzeczy, no to lecimy do następnej. Skoro już jesteśmy w temacie termiki, no to jak mawia mój ojciec, kalesraki. Tak się kiedyś mówiło, no kalesony, prawda? Nosiło się kalesony, a teraz mówi się odzież termoaktywna, a raczej bielizna termoaktywna albo bielizna termiczna. No właśnie, czy to można stosować zamiennie? Sklepy stosują to zamiennie, bo tak się przyjęło. Co ciekawe, nawet sklep Milward w opisie, a raczej w tytułach,
tych, nazwijmy to, kalesonów, nazywa je termoaktywnymi, jak również te nazywa termoaktywnymi w tytule, bo w opisie, jak się okazuje, jest już to opisane jaśniej. No ale o co chodzi? Co to jest odzież termiczna, a co to jest odzież termoaktywna? Termoaktywne będą te oliwkowe kalesony. Chyba one są oliwkowe. Co to znaczy, że są termoaktywne? To znaczy, że odprowadzają wilgoć na szpot na zewnątrz, do zewnętrznych warstw, w tym wypadku do spodni. Dzięki czemu nasz organizm nie wychładza się na skutek kontaktu z tą właśnie wilgocią. Te mają za zadanie po prostu więzić temperaturę naszego ciała przy nas, przy ciele. Sprawiać, że ta temperatura, to ciepło się nie ulatnia gdzieś do atmosfery. Czyli termiczne zatrzymują nasze ciepło, termoaktywne odprowadzają wilgoć, dzięki czemu się nie wychładzamy. Oczywiście takie termoaktywne to są cieńsze kalesony, które nadadzą się na przykład na jesień albo na wiosnę. Te będą już grubsze, termiczne i nadadzą się na zimę, na mrozy. Taka różnica pomiędzy kalesonami. Ja sprawdziłem, jak na razie te w warunkach zimowych były ze mną na szkoleniu, które organizowałem całą noc, cały dzień, całą noc, następnie znowu pół dnia jeszcze w nich spędziłem. No i sprawdziły się bardzo dobrze. Co ciekawe, no w takich kalesonach na co trzeba zwrócić uwagę, nie wiem co z nimi zrobić. Na co trzeba zwrócić uwagę w takich kalesonach? No przede wszystkim na to, czy po ubraniu ich jakieś szwy nie będą nas ocierać, czy coś nie będzie uwierać, bo jeżeli będziemy potem w marszu i to wyjdzie, że tak to ujmę, w praniu, okaże się już w trakcie marszu, że coś nas uwiera, coś ociera, no to cały wyjazd do bani. Waszą uwagę może zwrócić to, czyli takie jakby kotki bawełniane tutaj. To nie są, na początku myślałem, że te kalesony właśnie się strzępią, mechacą, ale jak się okazuje, te bawełniane kotki nie pochodzą z tych kalesonów, tylko z wewnętrznej warstwy spodni. Kalesony po prostu tarły o spodnie, no i trochę się tego nazbierało i po praniu również się trzyma dalej tych kalesonów, ale no widać po samym kolorze. Jeżeli to by były kalesony, no to te kotki byłyby czarne. Te kalesony marki Fox Outdoor osobiście przetestowałem, więc mogę śmiało polecić. Nic tutaj nie ociera, nie uwiera, zapewniają komfort termiczny. Natomiast jeżeli chodzi o te termoaktywne, no to testy dopiero nadejdą pewnie w sezonie wiosennym. Te termoaktywne są tańsze, te zapewniające komfort termiczny już taki większy, no niestety droższe. Oczywiście linki pod filmem. Pytaliście o termosy na jedzenie, no i wypytaliście. Pojawił się w sklepie Milward, wcześniej był tylko taki malutki, ten jest litrowy. No i teraz podstawowe pytanie, bo nie będziemy tutaj mówić o tym, jak termos działa, bo o tym już było, ale jaka jest różnica pomiędzy takim termosem na jedzenie, a takim na napój? No bo te na napój często też są przecież litrowe, więc czemu nie zabierać zawsze takiego termosa na jedzenie? Bo przecież możemy, jeżeli chcemy zabrać napój, wlać do niego napój po prostu. Chcemy zabrać obiad, bierzemy do niego obiad. Mamy jeden termos. No logika mówiłaby, że to słuszne. Natomiast jest jeden szczegół drobny. W termosach, no jednak będzie o tym, jak te termosy działają. Termosy działają w ten sposób, że mamy dwie ścianki, a pomiędzy tymi ściankami jest tak zwana próżnia techniczna. To sprawia, że termos więzi ciepło wewnątrz, że to ciepło się nie ulatnia. No ale ta próżnia uwięziona między dwoma ściankami nie jest na całej powierzchni. Popatrzcie, jak duża jest powierzchnia tego korka. Przez nią ciepło ucieka znacznie szybciej niż przez ścianki. Tak samo jest w termosie na napój. Z tym, że w tamtym termosie korek jest dużo mniejszy, bo termosy na napój są wąskie. Korek jest malutki i ta powierzchnia, przez którą ucieka ciepło, jest dużo mniejsza. A co za tym idzie, jak nie trudno wywnioskować, z termosów na napój temperatura ucieka wolniej niż z takich termosów przeznaczonych na posiłek. Zatem w drugą stronę, dlaczego nie możemy zabrać takiego wąskiego termosu na napój i upchnąć w nim posiłek? No to jest dosyć logiczne, no bo jakichś tam pulpetów na pewno nie umieścimy w takim wąskim termosie, no a w tym jak najbardziej, bo popatrzcie, jaki szeroki jest wlot.
No ale ktoś by powiedział, no przecież mogę zupę zabrać. No tak, można wlać zupę do termosu na napój. Z tym, że jeżeli ta zupa jest z makaronem, z ziemniakami, z czymkolwiek, to jak zrobimy coś takiego, to te ziemniaki i makaron zatkają ten wąski wlot i zupa nie będzie chciała się wylać z tego termosa. No będzie to problematyczne na pewno i to bardzo. Natomiast tutaj szeroki wlot, zarówno zupa z makaronem, z ziemniakami, jak i stałe posiłki zmieszczą się w takim termosie. Nie będzie problemu z ich później wyciągnięciem z termosu. Można nawet od biedy z tego termosu jeść, ale nie jest to konieczne, dlatego że wieko, popatrzcie, to jest ten korek oczywiście, jego tutaj wkręcamy, a wieko samo jest jednocześnie miską, więc możemy sobie z takiego termosu nałożyć posiłek albo nalać zupy do takiej miski, jemy, zakręcamy. Tak samo jak w termosach na napój, gdzie wieko zwykle jest kubkiem, z którego pijemy. Tak więc termos na jedzenie to coś innego niż termos na napój. Warto mieć i jeden, i drugi, jeżeli zabieramy posiłek ze sobą w teren już przyrządzony. Jeżeli nie planujemy rozpalać ognia, gotować na kuchence gazowej, jeżeli nie planujemy po prostu przygotowywać posiłku w terenie, ale chcemy gotowy, ciepły posiłek zabrać ze sobą, taki termos na jedzenie jak najbardziej się przyda. No i oczywiście termos na napój. Rękawiczki, ale nuda, mógłbyś się pan bardziej postarać. No, to nie są zwykłe rękawiczki. To są rękawice neoprenowe. No i po co nam takie rękawice, zapytacie? Ano, gdybym wiedział o ich istnieniu jakieś 10 lat temu, to na pewno na wszystkie swoje nie do końca przemyślane wyprawy zabierałbym właśnie takie rękawice, szczególnie na wyprawy zimowe, gdzie w górach było sporo śniegu mokrego. Każdy z nas to zna. Dużo mokrego śniegu, rozbijanie obozu, prace typowo obozowe. Wystarczy dotknąć gdzieś rękawicą ten śnieg, zaraz on się zacznie na dłoniach topić, przesiąkać przez te rękawice. No i rękawice mokre po pierwsze słabo izolują, po drugie dość niekomfortowo je nosić, po trzecie jeżeli jest mróz, no to zaraz mamy kostki lodu na dłoniach. Tymczasem rękawice neoprenowe do takich prac obozowych to jest ciekawe, bo to nie są zwykłe rękawice neoprenowe. To są rękawice neoprenowe z domieszką nylonu, dzięki czemu są wytrzymałe i nadają się właśnie do prac obozowych. Ja używam ich do czegoś innego, mianowicie do poszukiwań bursztynu. Neopren jest materiałem wodoszczelnym, wodoodpornym w zasadzie, natomiast te rękawice nie są całkowicie wodoodporne. Jeżeli będziemy ich używać w ten sposób, że na przykład pracujemy, gdzieś dotykamy mokrego śniegu, nie przemokną. Jeżeli wyławiamy bursztyn z wody, widzimy gdzieś przy plaży jest ten bursztyn, on jest jeszcze w wodzie, wsadzimy tą dłoń w wodę, wyciągniemy bursztyn, one nie przemokną. To jest sprawdzone przeze mnie. Natomiast jeżeli umieścimy dłoń w takiej oto rękawicy pod wodą i będziemy tak długo trzymać, no to one w końcu nabiorą wody. Dlaczego? Dlatego, że takie rękawice nie mogą być całkowicie wodoodporne, bo dłoń by się w nich pociła nadmiernie. No i noszenie takich rękawic nie miałoby wtedy zupełnie sensu. Pot zacząłby zamarzać również. No i właśnie jak to się dzieje, że to jest materiał wodoodporny neopren, używany przecież w skafandrach do nurkowania, a jednocześnie te rękawice przepuszczają wodę. No przepuszczają ją przez te malutkie tutaj, być może zobaczycie, szwy. Przy palcach, tutaj też są szwy. No i z początku moglibyśmy powiedzieć, no trzeba było jakoś to zrobić bezszwowo. Wtedy te rękawice byłyby całkowicie wodoodporne. No tak, ale jednocześnie nie oddychałyby wcale. To jest taki kompromis i tak jak mówię, jeżeli nawet na chwilę wsadzimy rękę pod wodę, jeżeli gdzieś bawimy się tym mokrym śniegiem, one nie przemokną. Natomiast kto będzie w tych rękawicach nurkował, prawda? To są rękawice, które świetnie nadadzą się właśnie w warunkach takich roztopowych, kiedy pracujemy sobie w obozie, chwyt jest całkiem dobry, ja bez przeszkód łapię w nich drobne kawałki bursztynu. Jaka grubość? 3 mm, bo jeżeli będą grubsze, no to ten chwyt będzie słabszy. Rękawic neoprenowych w sklepie Millworld
Jest kilka rodzajów, ja podlinkuję wszystkie pod tym filmem. Możecie sobie wybrać jakie chcecie, natomiast ja polecam Wam właśnie grubość 3 mm. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze zestawienie gadżetów. Było ich mniej niż zwykle, ale też pojawiło się kilka ciekawostek. No i teraz pytanie do Was, czy wolicie więcej gadżetów, czy wolicie właśnie mniej, ale dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy, o ile o nich nie wiedzieliście oczywiście. Na przykład właśnie ta różnica między odzieżą termiczną a termoaktywną. To jak działa termos, taki na posiłek, jak ucieka temperatura z takiego na napój. O co chodzi z tymi rękawicami neoprenowymi, czy one oddychają, czy są całkowicie wodoodporne, dlaczego tak, dlaczego nie. Jeżeli takie ciekawostki Was interesują wplatane w przedstawianie właśnie różnych produktów, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli wolicie więcej tych produktów i taką szybszą narrację, również dajcie znać, a może mam nagrywać zupełnie inaczej, czyli więcej produktów, mówić więcej i wtedy ten odcinek będzie strasznie długi i pewnie nikomu nie będzie się chciało go oglądać, ale może są tacy, którzy chcieliby. Dajcie o wszystkim znać w komentarzach, a tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.